ponieważ od paru dni mamy problem z pogodą, wieją bardzo duże wiatry. Pracujemy teraz na farmie przy porządkowaniu drewna, porządkowaniu ogrodu szefa i takie roboty farmersko-ogrodnicze na traktorze. Za chwilę Wam pokażę cmentarzysko ratraków. Nigdy czegoś takiego nie widziałem, Wy pewnie też nie. Ale coś takiego może istnieć właśnie w Lyford. No to patrzymy. Martwe ratraczki i samochody. No trochę tych ratraków tutaj jest na tym ośrodku. Na górze takich sprawnych jest chyba z 5. Nie wiem ile dokładnie. Tutaj widzimy jakieś 4 trupy. Niektóre są bez gąsienic, więc widać, że w momencie jak się któryś zepsuje, to pewnie sprawne części są z niego zabierane, przekładane do świeższych egzemplarzy. No i tak się kręci, no. Co ja tu będę mówił? Jest dramat. Jest absolutny dramat. Jeden dzień, czy tak naprawdę no 2 dni. 2 dni podmuchów, wiatru obfitych i śniegu praktycznie nie ma. Dużo kamieni na trasie. Słabo to wygląda, bardzo słabo. Jest, który to dzisiaj jest? 18 chyba, tak, sierpnia. Jeszcze teoretycznie miesiąc sezonu powinien zostać do zamknięcia, a wygląda to tak jakby się ten sezon miał zakończyć no lada dzień tak naprawdę. W takich warunkach nie ma sensu tak naprawdę nic. Jak już ktoś wiedzie, no to może coś pojeździ, no ale teraz jeszcze trochę okropi deszczyk. - 19 sierpnia, miesiąc i 20 dni sezonu. No i tak wygląda skok narciarski. Trzeba przyznać, że operowanie w Nowej Zelandii jest bardzo ciężkie podczas sezonu zimowego. Co zrobić? W ośrodku nie ma armatek, dlatego że jest problem z doprowadzeniem wody, z tego co się dowiedziałem. No i nie ma tutaj rozkładnych armatek, nie ma dosypywanego śniegu. No i tak oto wygląda narciarstwo 19 sierpnia w Lyford. Dojeżdżam do trasy i muszę wypiąć narty, a żeby przejść przez kawałek ziemi i wpiąć je ponownie,
Cóż mam poradzić? Stok przypomina trochę krowę. Takie łatki ma. Albo nie wiem, dalmatyńczyka, chociaż to bardziej byłyby kropki pewnie. No, takie to narciarstwo wyspiarskie, moi drodzy. Tu jeszcze mam taki znaczek. Caution Rocks Walk. Exactly. Mamy 27 sierpnia. Wczoraj nasz szef przekazał informację o zamknięciu sezonu z powodu braku warunków atmosferycznych do dalszej pracy. Mieliśmy jeden dzień opadu wczoraj. O poranku coś tam spadło. Zapowiadało się obiecująco, ale szybko ten śnieg został gdzieś tam rozgoniony przez po prostu deszcz, który pojawił się później, więc nie było sensu w ogóle myśleć o niczym innym. Ostatni raz na nartach byliśmy jakiś tydzień temu. Już wtedy było słabo, no i czekaliśmy właśnie na kolejny tydzień, bo gdzieś w tej prognozie miało być ochłodzenie, miał być śnieg, no ale niestety sezon się kończy jakiś miesiąc przed planowanym zakończeniem sezonu. Normalnie powinniśmy pracować mniej więcej do połowy września, może końcówki nawet września, a tutaj jest końcówka sierpnia i jest koniec. Jest to najgorszy sezon od wielu lat pod kątem warunków atmosferycznych. W zeszłym roku chłopaki pracowali dłużej. Jedyne co, to w zeszłym roku musieli się oczywiście borykać z lockdownem, tak, ograniczeniami, zamknięciami. No, to jest inna zupełnie kwestia. Natomiast jeżeli chodzi o pogodę, no to miałem pecha totalnie w tym roku przyjeżdżając tutaj, bo no, trafiłem bardzo źle z tą pogodą i już na etapie pracy okazało się, że nie jesteśmy w stanie pracować każdego dnia, bo albo to wieje duży wiatr, albo czekamy na śnieg, albo tak nasypało, że trzeba drogę odśnieżyć. Więc tak jak gdzieś tam już wspominałem, ta praca tych ośrodków narciarskich, zwłaszcza takiego mniejszego, rodzinnego ośrodka, nie jest usłana różami i nie jest to rzecz prosta, tylko po prostu wszędzie są jakieś przeszkody, no najczęściej spowodowane właśnie pogodą. Także no co, no koniec sezonu, a mój wyjazd jest na półmetku, moja wiza trwa do końca października. I co dalej? No dalej w planie jest kurs instruktorski, na który się zapisałem. Chciałem uzyskać uprawnienia nowozelandzkie, żeby mieć możliwość powrotu tutaj za rok, ale do raczej jakiegoś innego ośrodka narciarskiego. Będę musiał gdzieś tam popracować u szefa przy jakichś innych robotach, bo on ma trochę tych biznesów tutaj i będę mógł się gdzieś tam zaczepić na szczęście, bo jednak nie zarobiłem tyle, co planowałem, że zarobię. Gdzieś tam zakładałem taki realistyczny wariant i myślałem, że jest to realistyczny wariant, a wyszło o wiele poniżej. Więc muszę gdzieś tam ten budżet podreperować jeszcze, żeby 2 miesiące w tym no, poniekąd drogim kraju się jakoś utrzymać. A jeszcze mam w planie, no chciałem zwiedzić troszkę tej Nowej Zelandii. Przede wszystkim założyłem sobie, że po tym kursie będę odwiedzał każdego dnia jakiś inny ośrodek narciarski, żeby tych ośrodków zwiedzić i pokazać wam jak najwięcej. A do tego są potrzebne pieniądze, bo jednak karnety są droższe niż w Europie. Może w niektórych miejscach podobne ceny, ale raczej droższe. Raczej trzeba założyć, że droższe, że trzeba wydać ponad $100 za dzień jazdy, czyli to jest ponad 300 zł, gdzieś tam 130 dolców, coś takiego. Te ceny będę recenzował na bieżąco, jak już będę jeździł i zwiedzał. Natomiast no tak wygląda jeziorko nasze, Crystal Lake. Bardzo ładne miejsce. Jest to kalendarzowa zima, jest 11 stopni, jestem w bluzie, jest ciepło, piękna pogoda. Super pogoda, tylko że nie po to, totalnie nie nadająca się do jazdy na nartach. To jest ten problem jedynie. No ale co mam zrobić? Takie jest życie narciarskie.
mieliśmy jakąś akcję ratunkową na miejscu. Helikopter to jedyna forma dotarcia tutaj do poszkodowanego. No bo najbliższa stacja jakaś ratunkowa, o ile dobrze wiem, znajduje się jakieś 60 km od nas. 20 km od nas jest mała remiza straży pożarnej. Więc jak nie daj Boże coś się stanie, no to tylko można na śmigłowiec tutaj liczyć. No i coś się tutaj musiało u nas dziać, bo widziałem, ten śmigłowiec sobie stał, a teraz odleciał. I na bank to był ratunkowy śmigłowiec. Fakt 1080. Podróżując po Nowej Zelandii możemy natknąć się na takie pojazdy jak ten, na którym mamy napis Fakt 1080. No i co to takiego znaczy? 1080 to cyfrowa nazwa związku chemicznego, który chemicznie nazywa się fluor stan sodu. No i jest to coś, czego w Nowej Zelandii władze używają do kontrolowania gatunków leśnych, tam takich jak zające i tak dalej. Po prostu są jakieś trutki na gryzonie. No i jest to gdzieś tam rozsypywane po lasach, po jeziorach, wodach. No i ludzie się temu sprzeciwiają, ponieważ to zanieczyszcza ekosystem. No i bywa, że zwierzęta, króliki jedzą to sobie gdzieś tam, dostanie się do układu pokarmowego i później przez 3 dni się męczą czy zdychają, więc Nowozelandczycy uważają, że mogliby sobie z tym poradzić lepiej humanitarnie, po prostu odstrzeliwując te zwierzęta, bo wszyscy tutaj polują. No ale władze zatruwają środowisko używając tego środka, więc jak zobaczycie Fakt 1080, no to znaczy, że ktoś jest przeciwny temu po prostu. I tak kończy się moja prawie 2-miesięczna przygoda w Lyford. Pobyt w tym miejscu pozwolił mi spojrzeć na narciarstwo z innej perspektywy. Mimo że nie pierwszy raz widziałem pracę ośrodka narciarskiego od kuchni, obserwując pracę rodziny Simpsonów, zrozumiałem, jak wielki trud muszą oni wkładać, aby Lyford mogło funkcjonować. Sam zresztą wcieliłem się w rolę pracownika obsługi ośrodka, nie tylko instruktora. Zapraszam do śledzenia kolejnych odcinków, w których pokażę inne ośrodki narciarskie oraz samą Nową Zelandię. Pozdrawiam.